Treści prezentowane w tym filmie służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowią rekomendacji ani porad inwestycyjnych. Witam Was serdecznie na kolejnym filmie z cyklu Sekrety Ichimoku, poświęconemu identyfikacji faz rynku za pomocą 5 metod Sakaty. Jak zwykle zachęcam Was do polubienia tego filmu i subskrybowania mojego kanału. Dzisiejszy film to kontynuacja filmu trzeciego, w którym skupiliśmy się na fazach przemiany trendu. Identyfikacji poszczególnych tych faz dokonywaliśmy poprzez analizę wzajemnego położenia linii Tenkan, Kijun i SSB. W filmie piątym natomiast przedstawiłem sygnały generowane przez Ichimoku, pokazujące stopień zaawansowania transformacji trendu. Jeżeli nie oglądaliście tych filmów, to zachęcam do ich obejrzenia. W dzisiejszym filmie przedstawię 5 metod Sakaty. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego w kanale o Ichimoku zamierzam przedstawić właśnie ten temat. Goichi Hosoda, wynalazca Ichimoku, wielokrotnie odnosił się do metod Sakaty, podkreślając, że są one bardzo przejrzyste i jednocześnie uchwyciły one istotę wahań rynku. Choć ich treść odnosiła się do starożytnego rynku ryżu, to jednak można je z powodzeniem zastosować również do rynku współczesnego. 5 zasad Sakaty w pewnych przypadkach mogą budzić również wątpliwości. W tym momencie Hosoda wskazywał, że połączenie tych zasad czy tych metod z wykresem równowagi i spanami pozwala osiągnąć oczekiwane efekty. Hosoda wielokrotnie w swoich dziełach odnosił się do tych 5 metod i widać, że naprawdę je stosował te zasady. Dlatego warto zapoznać się z nimi troszeczkę bardziej szczegółowo. 5 metod opracowane zostały przez Sokyu Honmę, który urodził się w roku 1716 w mieście Sakata. Sakata w tym okresie była istotnym portem i jednym z największych rynków obrotu ryżem. Honma był uważany za człowieka wiedzy, magika rynku. Jego reputacja była tak wielka, że cesarz nadał mu tytuł samuraja. Honma był strategiem i wojownikiem rynkowym, o którym układano nawet pieśni. Dożył 87 lat i zmarł w Edo. Jego handel opierał się na sekretnej metodzie, którą sam stworzył. Metoda ta przekazywana była z pokolenia na pokolenie, a dzisiaj w tym filmie chciałbym właśnie przedstawić Wam jej założenia. Zanim do tego przejdziemy, chciałbym podkreślić znaczenie liczby 3 dla Honmy. Japończycy uważali san, czyli po japońsku 3, za pewnego rodzaju mistyczną liczbę. Ale nie tylko Japończycy. Starożytny grecki filozof Pitagoras postulował, że znaczenie kryjące się za liczbami jest głęboko znaczące. 3 było uważane za liczbę doskonałą, liczbę harmonii, mądrości i zrozumienia. Była to również liczba czasu, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, narodzin, życia, śmierci, początku, środka, końca. Była to liczba boskości. Szukałem w języku polskim jakiegoś odniesienia do tej liczby i przypomniałem sobie nasze przysłowie do 3 razy sztuka. Znalazłem kilka interpretacji tego przysłowia i wybrałem te, które świetnie zilustrują to, co w dalszej części filmu mam Wam do przekazania. Przysłowie możemy zinterpretować jako coś, co może nie udać się nie więcej niż 2 razy, czyli 3. próba będzie udana, lub coś, co może się udać tylko 3 razy. Na ekranie widzimy pierścień, który symbolizuje nam rynek, a dokładnie cykl rynku. Cykl ten może poruszać się w nieskończoność. Postarajmy się teraz zidentyfikować 5 elementów, czy też faz rynku, na które wskazała Honma i na których oparł on swoje metody. Pierwszymi 2 elementami będą punkty zwrotne, Sanzan, czyli 3 szczyty lub wzgórza, i Sansen, czyli 3 rzeki czy też doliny. Punkty zwrotne są istotne w koncepcji Honmy. Wskazują one na moment odwrócenia się kierunku trendu. Jeżeli mówimy o trendach, no to muszą być też fazy trendu, nazywane Sanpei. Początek fazy trendu często sygnalizowane są przez luki, Sanku. Kolejnym 5. elementem jest Sanpo. Oznacza on konsolidację. Są to momenty, w których
trend odbudowuje swoją siłę. To jest okres jakby odpoczynku dla ceny przed kontynuacją dalszego ruchu. Może być oczywiście też sygnał do zmiany kierunku trendu. Na ekranie widzimy przykładowy przebieg ceny. Postarajmy się teraz zidentyfikować te 5 elementów, o których mówił Honma. Czyli punkty zwrotne. Widzimy tutaj na dole mamy 3 dołki, na górze mamy 3 szczyty. Są to elementy, które wskazują, że dotychczasowy kierunek trendu ulega zmianie, czyli od tego momentu powinniśmy mieć trend wzrostowy. Po 3 szczytach powinniśmy mieć do czynienia z trendem spadkowym. Kolejne elementy to są luki. Luki wskazują nam początek właśnie fazy trendu lub kolejnych jego etapów. Jeżeli mieliśmy luki, czyli musimy teraz mieć trendy, to są impulsy. Jak mówi Honma, powinny być to 3 impulsy wzrostowe, 3 impulsy spadkowe. I ostatnim, 5. elementem to są konsolidacje jako element zakończenia pewnego etapu trendu i zbierania siły na dalszą jego kontynuację lub jego zmianę. Przejdźmy teraz do omówienia poszczególnych faz wskazywanych przez Honmę. Zacznijmy od Sanzan, czyli 3 gór czy 3 wierzchołków. Formacja tworzy się, gdy rynek rozpoczyna boczną konsolidację, oscyluje w 3 swingach, które pozostają właśnie w tym bocznym zakresie. Żadna formacja cenowa nie jest tak silna jak 3 góry, która oznacza, że rynek nie jest w stanie kontynuować wcześniej obranego trendu, wchodzi w silną konsolidację. Nawet jeśli nie oznacza to odwrócenia trendu, jest to oznaka silnego oporu. Warto spojrzeć w tym momencie na dane historyczne na tym poziomie. Z pewnością znajdziemy tam potwierdzenie tej strefy oporu. Formację potrójnej góry można znaleźć nie tylko w 5 metodach Honmy, ale również w wielu zachodnich technikach stworzonych przez traderów. Wskaźnikiem końca tej formacji jest świeca z długim korpusem. Najlepiej, żeby to była Marubozu, czyli świeca pozbawiona knotów lub świeca, która posiada knot tylko z jednej strony. Innym potwierdzeniem tej formacji czy zakończenia tej formacji będą 3 czarne kruki. Goichi Hosoda oprócz formacji 3 wierzchołków czy 3 gór dopuszczał również jako punkt zwrotny formację głowy i ramion. Tutaj mamy przykład takiej wzorcowej formacji. Widzimy, że tutaj po środku jest ta głowa, a oba ramiona powinny, zarówno szczyty, jak i dołki powinny być na tym samym poziomie. Hosoda rozróżniał jednak oprócz tej formacji wzorcowej, rozróżniał jeszcze dodatkowo 3 typy tej formacji. Formacja głowy i ramion typu N. Widzimy, że drugie ramię wychodzi powyżej ramienia pierwszego lub też powinno dojść do poziomu tego ramienia pierwszego, natomiast poprzedzający ramię dołek nie powinien dojść do poziomu określonego przez dołek po pierwszym ramieniu. Kolejnym typem jest formacja typu P. Jest bardzo podobna, tym razem widzimy, że drugie ramię nie dochodzi do poziomu określonego przez pierwsze ramię i tak samo drugi dołek nie dochodzi do poziomu określonego przez pierwszy dołek po pierwszym ramieniu. Kolejnym typem będzie formacja głowy i ramion typu Y. W tym przypadku zarówno drugi dołek, jak i drugie ramię powinno wykraczać poza określone przez pierwsze ramię poziomy. Sansen, czyli potrójny dołek lub jak dosłownie tłumaczę, to są 3 rzeki. To też pokazuje tu silną konsolidację, silny poziom wsparcia. Podobnie jak to ma miejsce Sanzan, nie ma silniejszego sygnału niż potrójny dołek. Sugeruje on, że tak jak trend nie ma wystarczająco dużo siły, aby kontynuować swój dotychczasowy ruch. Tak jak poprzednio Marubozu potwierdzać będzie tę formację. Drugim układem świecowym, który może potwierdzić zakończenie się tej formacji i siłę tej formacji, są 3 białych żołnierzy.
Tak jak poprzednio, tu mamy do czynienia z wzorcową formacją odwróconej głowy i ramion, czyli to, co dopuszczał Hosoda jako punkt zwrotny. I tu mamy również różne warianty tej formacji, czyli wariant typu N, P i I. Tu mamy taki przykład. Widzimy, że w tym przypadku mamy wariant odwróconej głowy i ramion typu N. Tutaj cena wprawdzie nie przebiła poziomu określonego przez pierwsze ramię, ale tak jak mówiłem, dotarła do tego poziomu. Wcześniejszy dołek był znacznie poniżej dołka, który był określony po pierwszym ramieniu, więc to jest, tak jak mówiłem, odwrócone ramię głowy, formacja głowy i ramion typu N. Tutaj widzimy, że Marubozu, czyli dwie świece z jednym knotem, dodają nam dodatkowe potwierdzenie. I oczywiście tutaj też trzech białych żołnierzy jako kolejne dodatkowe potwierdzenie tej formacji. Przechodzimy teraz do kolejnego elementu Sanku, czyli do luk. Co to jest ta luka? Z luką mamy do czynienia, jeśli cena zamknięcia poprzedzającej świecy jest na innym poziomie niż cena otwarcia kolejnej świecy. Powstaje tu taka przerwa. Ale to nie jest jedyna luka, którą tutaj możemy zaobserwować na tym wykresie. Druga luka jest tutaj. Widzimy, że cena zamknięcia znajduje się na innym poziomie niż cena otwarcia kolejnej świecy. W tym przypadku mamy do czynienia ze zjawiskiem domknięcia luki, czyli cena, kontynuując swój ruch do góry, powoduje, że ta luka została domknięta. Ten typ luki jest znacznie słabszy i praktycznie nie musimy się nim przejmować. Istotne będą tutaj dla nas te luki, które pozostaną niedomknięte. Na wykresie mamy trzy takie luki. Spróbujmy sobie teraz sklasyfikować rodzaje luk. Podkreślam, że to będą luki dotyczy to tylko luk niedomkniętych, więc pierwszą tą luką możemy nazywać luką zwrotną. Zazwyczaj występuje podczas zwrotu na rynku. Luka ta może być znaleziona po znaczącym odwróceniu się lub konsolidacji. Oznacza ona początek nowego trendu i powinien tej luce towarzyszyć wysoki wolumen. Kolejną luką jest luka ucieczki. Pokazuje, że rynek porusza się w silnym trendzie. Postrzegana jest jako wzór kontynuacji obecnego trendu. Jeśli luka się nie wypełni, to po prostu należy handlować zgodnie z poprzednim kierunkiem tego trendu. I ostatnia luka, rodzaj luki jest luka wyczerpania. Na pierwszy rzut oka naśladuje ona lukę ucieczki. W tym przypadku jednak wolumen napędzający tą lukę szybko zanika, a trendowi nie udaje się uzyskać istotnego impetu. Luka sygnalizuje koniec tego trendu. I widzimy, że mamy w przypadku, kiedy mamy co najmniej te trzy luki, i to po trzeciej luce powinniśmy uważnie obserwować rynek, gdyż trend może ulec odwróceniu. Tutaj mamy przykład, jak wykorzystać luki w swoim tradingu. Widzimy, że cena znajdowała się początkowo w trendzie spadkowym. Tak jak twierdził Homa, po wystąpieniu trzeciej luki prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z zmianą kierunku trendu. Trzecia luka została tutaj potwierdzona bardzo długą świecą wzrostową. Wprawdzie nie jest to Marubozu, ale mamy tutaj również trzech białych żołnierzy. Kolejna formacja świecowa, która wskazywać będzie, że od tej pory należy oczekiwać wzrostu. I tak też się stało. Tak jak powiedziałem, luki mogą być potwierdzone zarówno przez świecę Marubozu, jak i również trzech białych żołnierzy w przypadku, kiedy mamy do czynienia ze zwrotem w kierunku wzrostowym, lub trzema czarnymi krukami w przypadku, kiedy mamy do czynienia ze zwrotem w kierunku spadkowym. Te potwierdzenia to również należy traktować jako sygnały do otwarcia ewentualnej pozycji.
Przejdźmy teraz do Sanpei, czyli do fazy trendu. Tu mamy przykład takiego trendu wzrostowego. Homma uważał, że każdy trend powinien się składać z 3 takich mini trendów, czyli 3 takich impulsów. W tym przypadku powinniśmy mieć do czynienia z 3 impulsami wzrostowymi. I tu mamy taki przykład takiego trendu wzrostowego składającego się z 3 impulsów jako element potwierdzający rozpoczęcie się nowego trendu, czy też kontynuacji poprzedniego ruchu wzrostowego. Możemy użyć formacji świecowej 3 białych żołnierzy. I tutaj mamy przykład trendu spadkowego, czyli coraz niższe szczyty, coraz niższe dołki. Tak to będzie wyglądać na przykładowym wykresie. W tym przypadku potwierdzeniem, czy też elementem, który możemy wykorzystać do otwarcia pozycji, będzie formacja świecowa 3 czarnych krupów. Przechodzimy już do ostatniego, 5. elementu zidentyfikowanego przez Hommę. Sanpo, czyli faza konsolidacji, i dotyczy tak naprawdę fazy korekcyjnej rynku, czyli inaczej mówiąc odpowiada korekcie w ramach trendu. Należy podkreślić, że zawsze występuje ona w ramach trendu. Nawet w najsilniejszych trendach rynek potrzebuje oddechu i przewartościowania. Ta faza da nam informację o sile lub słabości tego trendu. Po raz kolejny znajdujemy liczbę 3 San w nazwie tej metody. Sanpo jest korektą składającą się z 3 jednostek. I tu mamy taki przykładowy rysunek. Mamy 2 impulsy spadkowe i korekta składająca się z 3 impulsów korekcyjnych. A tak to wygląda na wykresie rzeczywistym. Sanpo możemy zidentyfikować, czy też wyjście z tej korekty możemy zidentyfikować poprzez 2 formacje świecowe, trójka Hossy. W trendzie wzrostowym tworzy się wysoka biała świeca. Po wysokiej świecy pojawia się grupa świec o mniejszych korpusach, które wskazują na występowanie pewnego oporu w dotychczasowym trendzie. Świece te są generalnie koloru czarnego, ale co jest najważniejsze, lecz niekoniecznie może być tutaj, tak jak zaznaczyłem, kolorem szarym. W tym miejscu na przykład to świeca biała. Co jest najważniejsze, że one powinny się znaleźć w zakresie zmian pierwszej świecy. Knoty również tutaj wyznaczają nam ten obszar, w którym powinny się znaleźć te świece. Otwarcie ostatniej świecy, zazwyczaj 5, z kolei następuje powyżej poziomu zamknięcia świecy poprzedzającej, a jej zamknięcie będzie na nowym maksymalnym poziomie. I to oznacza, że faza korekty czy też faza konsolidacji się zakończyła i będziemy kontynuować wcześniejszy trend wzrostowy. Trójka Bessy z kolei jest dokładnym przeciwieństwem trójki Hossy. Na rynku trwa trend spadkowy, co znajduje wyraz w utworzeniu wysokiej czarnej świecy. Podczas kolejnych 3 sesji tworzą się świece o niskich korpusach. Ostatnia świeca, która, czyli 5 z kolei ponownie jest świecą czarną, większą świecą czarną. Jej otwarcie następuje poniżej ceny zamknięcia świecy poprzedzającej. Świece, które są wewnątrz, pomiędzy tymi świecami powinny być koloru białego, wtedy to jakby zwiększa siłę tej formacji. Pojawienie się tej 5 świecy oznacza, że okres odpoczynku na rynku się zakończył. To na dzisiaj już koniec. Był to 3. odcinek poświęcony fazom przemiany trendu. Planuję jeszcze zrobić jeden film, w którym pokażę, jak połączyć te wszystkie 3 metody, które prezentowałem w jedną taką logiczną całość. Jeszcze raz zachęcam do polubienia tego filmu, jak i subskrybowania mojego kanału. Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.